Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje życie przypomina jazdę na karuzeli, z której nie sposób zejść? Codzienny wir zadań, wyzwań i oczekiwań wciąga nas tak bardzo, że zapominamy, jak odnaleźć harmonię. Może to być pogoń za sukcesem, miłością, czy też pragnienie wewnętrznego spokoju. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co gdyby zamiast przyspieszać, po prostu na chwilę się zatrzymać? Starożytni mędrcy wierzyli, że odpowiedzi na nasze największe pytania są bliżej, niż nam się wydaje. W tym odcinku podzielę się z Tobą 5 uniwersalnymi przykazaniami mądrości, które mogą nie tylko odmienić Twoje spojrzenie na życie, ale też sprawić, że poczujesz się bardziej spełniony. Te zasady to klucz do życia w harmonii z sobą, innymi i światem. Zostań ze mną do końca, aby dowiedzieć się, jak mądrość starożytnych może pomóc Ci w codziennych wyzwaniach i sprawić, że Twoje życie stanie się mniej skomplikowane, a bardziej szczęśliwe. Po pierwsze, nie bój się niewiedzy. Mądrość zaczyna się od pytań. Sokrates, jeden z największych myślicieli starożytności, przekonywał, że wiem, że nic nie wiem. To nie wyraz słabości, lecz początek prawdziwej mądrości. Dlaczego tak trudno przyznać się do niewiedzy? Może dlatego, że żyjemy w świecie, który ceni pewność i szybkość odpowiedzi. Jednak prawdziwa wartość leży w pytaniach, które prowokują do refleksji i odkrywania nieznanego. Wyobraź sobie dziecko, które zadaje setki pytań dziennie, próbując zrozumieć otaczający je świat. To wrodzona cecha, która z czasem niestety bywa tłumiona przez strach przed oceną. Tymczasem Sokrates przypominał, że właśnie pytania otwierają drzwi do rozwoju. Pomyśl o sytuacjach, w których unikałeś pytań, bo wydawało ci się, że powinieneś już znać odpowiedź. Czy nie byłoby lepiej zaryzykować chwilowy dyskomfort i zdobyć wiedzę, która zmieni twoje życie? Dziś spróbuj zadać jedno pytanie, którego wcześniej unikałeś. To pierwszy krok ku lepszemu zrozumieniu siebie i świata. Po drugie, zasiej ziarno cierpliwości. Owoce zbierzesz we właściwym czasie. Cierpliwość to jedna z najtrudniejszych do opanowania cnót, szczególnie w świecie, gdzie wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Konfucjusz uczył, że proces dojrzewania, czy to w nauce, relacjach, czy osiąganiu celów, wymaga czasu. Nie martw się, jeśli twój rozwój jest powolny. Ważne, byś się nie zatrzymywał. Przypomnij sobie momenty, gdy chciałeś natychmiastowych efektów. Czy nie zdarzyło się, że porzuciłeś coś tylko dlatego, że rezultat nie przyszedł od razu? Konfucjusz zachęcał, byśmy traktowali życie jak uprawę roślin. Podlewamy, pielęgnujemy i czekamy. Przeskakiwanie etapów rzadko prowadzi do trwałych rezultatów. Każdy wielki cel wymaga cierpliwości. Czy to nauka nowej umiejętności, rozwijanie kariery czy budowanie relacji, wszystko odbywa się w swoim rytmie. Może dziś spróbujesz spojrzeć na swoje wyzwania przez pryzmat procesu, a nie końcowego rezultatu. Cierpliwość nie tylko uspokaja, ale też daje przestrzeń na prawdziwą radość z każdego małego kroku naprzód. Po trzecie, nie porównuj się z innymi. Twoja ścieżka jest unikalna. W czasach starożytnych ludzie często obserwowali innych, by się inspirować, ale Epiktet przestrzegał przed przekraczaniem tej granicy, kiedy porównania prowadzą do zazdrości i niezadowolenia z siebie. Stoik wiedział, że każdy człowiek ma inną podróż, a kluczem do spokoju jest zrozumienie, że nasza wartość nie zależy od standardów innych ludzi. Porównania to jak trucizna, która działa powoli, ale skutecznie podkopuje nasze poczucie własnej wartości. Kiedy skupiamy się na cudzym sukcesie, tracimy z oczu własne postępy. Zamiast tego Epiktet sugerował, by mierzyć siebie jedynie w odniesieniu do tego, kim byliśmy wczoraj. Małe kroki ku lepszej wersji siebie to najlepsza miara rozwoju. Zastanów się, co dziś zrobiłeś lepiej niż wczoraj? Może to była większa cierpliwość wobec bliskich. Może opanowanie emocji w stresującej sytuacji. Każda chwila, w której wygrywasz sam ze sobą, jest twoim osobistym triumfem. Wystarczy, że skupisz się na swoich krokach, by zobaczyć, jak daleko już zaszedłeś. Po czwarte, wdzięczność to fundament szczęścia. W rozmyślaniach Marek Aureliusz pisał: jeśli pragniesz szczęścia, licz swoje błogosławieństwa, nie problemy. Wdzięczność to nie tylko uprzejmość wobec świata, ale głęboka praktyka, która pozwala nam dostrzec, jak wiele już mamy.
Pomyśl o sytuacji, gdy skupiałeś się na brakach w swoim życiu. Brak czasu, pieniędzy, miłości. Czy zauważyłeś, jak to uczucie paraliżuje i odbiera radość? Tymczasem wdzięczność działa odwrotnie, buduje w nas poczucie obfitości. Możesz zacząć od małych rzeczy. Dachu nad głową, zdrowia, bliskich. Codzienna praktyka doceniania tego, co masz, zmienia sposób myślenia o świecie. Warto spróbować prostego ćwiczenia. Każdego wieczoru zapisz 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być drobiazgi, dobry posiłek, chwila relaksu, uśmiech nieznajomego. Z czasem zauważysz, że nawet w trudnych chwilach znajdziesz powód do wdzięczności. To fundament, na którym można budować prawdziwe szczęście. Po piąte, nie zatrać siebie w tłumie, bądź wierny swoim wartościom. Arystoteles uczył, że cnota leży w środku, co oznacza, że życie w zgodzie z własnymi wartościami wymaga balansu. W świecie pełnym opinii, oczekiwań i nacisków łatwo jest zgubić to, co naprawdę dla nas ważne. Dlatego tak istotne jest, byśmy umieli powiedzieć nie, gdy coś nas oddala od naszych przekonań. Jak często rezygnujemy z własnych wartości, by przypodobać się innym? Arystoteles przypominał, że życie zgodne z cnotą to jedyna droga do prawdziwego szczęścia. Nie oznacza to jednak egoizmu, ale świadomą troskę o to, by nasze decyzje wynikały z tego, kim naprawdę jesteśmy, a nie z tego, co narzuca nam świat. Spróbuj dzisiaj przyjrzeć się swoim wyborom. Czy robisz coś tylko dlatego, że tak wypada? Czy twoje decyzje odzwierciedlają twoje prawdziwe ja? Życie zgodne z wartościami wymaga odwagi, ale to właśnie ta odwaga pozwala nam zachować integralność i poczucie sensu. Te 5 starożytnych lekcji to więcej niż tylko mądre słowa. To wskazówki, które mogą zmienić twoje życie, jeśli dasz im szansę. Każde z tych przykazań ma moc wzbogacenia twojej codzienności, ale to od ciebie zależy, czy zaczniesz działać. Jeśli ten film zainspirował cię do refleksji, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętaj, by kliknąć dzwoneczek, który powiadomi cię o nowościach. Napisz w komentarzu, które z przykazań najbardziej do ciebie przemawia i dlaczego. Na ekranie końcowym i w opisie znajdziesz linki do innych materiałów, które mogą cię zainteresować. Dziękuję za twój czas i do zobaczenia w następnym odcinku.